Jestem fanem gier od Supermassive Games. Po świetnym Until Dawn studio trochę osiadło na laurach. Owszem, Inpatient i Rush for Blood, choć rozwijały uniwersum Until Dawn i były całkiem niezłe, nie były dokładnie tym, w czym studio czuło się najlepiej. Również Dark Pictures Anthology jest w porządku, ale miałem wrażenie, że studio rozmienia się na drobne, wypuszczając raczej takie półprodukty, ale wreszcie nasze oczekiwanie zostało zakończone. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry The Quarry od Supermassive Games w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Jeśli czekacie na werdykt na temat The Quarry, to tak, gra jest najlepszą w dokonaniach studia. Czy to znaczy, że wszystkim się spodoba? Absolutnie nie, bo choć historia jest faktycznie bardzo dobra, to niestety kilka elementów jest w mojej opinii słabszych. Więc na początek zacznijmy od tego, co dobre. Koniec lata, obozowisko Hackett Quarry. 7 opiekunów powoli zbiera się do zakończenia lata i opuszczenia miejsca, w którym spędzili ostatni miesiąc. Narodziły się tu przyjaźnie, miłości, ale czas powrócić do szarego życia. Jednak jeden z obozowiczów sabotuje wyjazd, aby móc zostać jeszcze jedną noc. Ekipa organizuje imprezę, nie wiedząc, że w ciemności coś się czai, co sprawi, że nie wszyscy wrócą do domu. Fabuła jest dobra, to nie jest typowy teen slasher, choć gra stara się na takowy kreować. Choć gdzieś w połowie już się domyślamy, czego jesteśmy świadkami i z czym mamy do czynienia. Ale nie jest to problem, bo gra i tak obfituje w wiele ciekawych twistów, które przetestują nasze nerwy. Supermassive zatrudniło profesjonalnych aktorów, których zazwyczaj poznajemy, ale zupełnie nie pamiętamy, gdzie grali. No może poza Lensem Henriksenem i Davidem Arquette. Cała reszta gdzieś tam mi mignęła w serialach czy filmach. No i nie są to pierwszoligowe gwiazdy, ale większość zapewne gdzieś tam już widzieliście. Podobnie jak poprzednio, The Quarry to interaktywny film. Stety lub niestety jest tutaj najwięcej oglądania, a najmniej gry ze wszystkich tytułów od Supermassive. Cutscenki są długie, jest ich dużo i są zazwyczaj przerywane banalnym, nawet nie nazwałbym tego Quick Time Event, ale czymś o wiele jeszcze bardziej prymitywnym. Od czasu do czasu połazimy hipkiem lub hipką po lokacjach, znajdując ślady. Nie ma tutaj używania przedmiotów. Akcję pcha do przodu znalezienie odpowiedniego elementu lub dotarcie do odpowiedniego miejsca w lokacji, co striggeruje kolejną cutscenkę. Twórcom świetnie udało się zarysować postacie, poświęcili im bardzo dużo czasu na ekspozycję. Bohaterów jest 7 i każdy dostanie odpowiednią ilość antenowego czasu. Może się wydawać, że gra w początku jest trochę rozciągnięta, ale jest ku temu powód. Mamy zżyć się z bohaterami i ich polubić. Nie jest to trudne, bo wybory, których dokonują, są w zasadzie naszymi wyborami, więc każdy może być takim bohaterem, jakim chcemy, aby był. Niemniej, w zasadzie do wszystkich poczułem sympatię i przez to, że poświęcono sporo czasu, abyśmy poznali ich charaktery, słabości, ani jedna z nich nie jest postacią jednowymiarową ani płytką. No właśnie, wybory. To element, który wyróżnia gry od Supermassive Games od innych. Są one fajnie wplecione w tytuł i nie zawsze prowadzą do przewidywanych konsekwencji. Bardzo często owe konsekwencje poznamy po kilkunastu minutach gry. Większość wyboru nie ma limitu czasowego, choć i takie są, ale jest ich mniej. Możemy na spokojnie zastanowić się, co chcemy osiągnąć, choć marne szanse, że będziemy w stanie przewidzieć, czym się nasz wybór zakończy. Dlatego autorom udała się fajna rzecz, kiedy podjęcie wyboru wiąże się ze stresem, czy postępujemy dobrze, czy źle. Mnie za pierwszym razem nie udało się wszystkich bohaterów doprowadzić do końca żywych i odczuwałem autentyczny smutek, jak jeden z dzieciaków ginął dość brutalną, ale i przy tym widowiskową śmiercią. Jednak zniesienie limitu czasowego zabrało ten nerwowy element, kiedy gorączkowo próbowaliśmy przewidzieć, co się stanie. Tym razem na spokojnie, zapijając herbatkę, możemy zasiąść w wygodnym fotelu i sobie pomyśleć, czy zrobić tak, czy inaczej. Deweloper nie zostawia nas samych z przewidywaniami. Możemy znaleźć specjalne karty tarota, które w przerwie, gdzie spotkamy się ze starym babsztylem, co ma jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz, pozwoli ona nam odkryć, co kryje przyszłość jednej znalezionej karty. Oczywiście podpowiedzi są bardzo enigmatyczne i ciężko, aby stanowiły one jakieś ułatwienie, ale pomysł jest ciągnięty przez Supermassive od czasów Until Dawn, więc znalazł się też tutaj. No dobra, ale
Ale co z tymi Quick Time Event? Gra została, choć to się wydaje wręcz niemożliwe, jeszcze bardziej uproszczona i to w mojej opinii jest słabe. Już nie musimy naciskać odpowiednich przycisków. Wszystko zostało zredukowane do wychylenia gałki w odpowiednim momencie i w odpowiednim kierunku, ale jest to tak banalne, że nie raz i nie dwa wybierałem trudniejszą drogę, bo wiedziałem, że w wychylaniu gały się nie pomylę. Ba, nawet wiele razy przechodziłem perfekcyjnie sekwencję, trzymając pada jedną ręką, a drugą zajadając bułę z kaszanką. True story. Również skopano motyw ze wstrzymywaniem oddechu. Wcześniej było to rozwiązane w stylu gry rytmicznej. Odpowiednio trzeba było naciskać przyciski, o pomyłkę było łatwiej i prowadziło to do opłakanych konsekwencji. Tym razem wstrzymanie oddechu polega na naciśnięciu i trzymaniu krzyżyka. Czerwona poświata pokazuje nam, czy niebezpieczeństwo nadal istnieje, a czas, ile możemy trzymać krzyżyk, pokazuje pasek spadający w dół. Słabe to, prymitywne i zupełnie nie wymaga ani refleksu, ani jakiegokolwiek skilla. Aby było jeszcze łatwiej, mamy też w grze tryb filmowy, który jeszcze bardziej minimalizuje nam używanie pada. Po ukończeniu gry dostajemy fajny patent, możliwość 3-krotnego cofnięcia śmierci danego bohatera. To bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu mamy ochotę przejść grę kolejny raz. W ogóle ze wszystkich gier od Supermassive ta ma największe replayability i sam zaraz po zakończeniu jej odpaliłem ją ponownie, testując tym razem inne wybory. I faktycznie nie są one iluzoryczne jak w wielu innych produkcjach i na tyle, na ile grałem, gra rozwija się trochę inaczej i za to należą się brawa. Oprawa ponownie wygląda wspaniale. Przeniesieni cyfrowo aktorzy wyglądają epicko. Nadal są problemy tu i tam, głównie z włosami, ale przy odpowiednim kącie i oświetleniu ciężko uwierzyć, że to co oglądamy jest wygenerowane przez konsolę. Również mimika to mistrzostwo świata. Gra śmiga w 60 klatkach na sekundę w 4K na PlayStation 5, ale też nie jest to zbytnim osiągnięciem. Lokacje, po których się poruszamy, są dość niewielkie, więc nie widzę powodu, aby było inaczej. No ale w kwestii oprawy gra ma też swoje problemy i jest niestety nierówna, a przez to, że tytuł mocno stara się być ultra realistyczny, każde potknięcie jest jeszcze bardziej uwypuklone. Przede wszystkim problem jest w kilku miejscach z mimiką, na przykład u Emmy, której japa rozwiera się w mojej opinii za bardzo, przez co wygląda jakby miała gumową twarz. Czasami widać, że twórcy nie wykorzystali motion capture, tylko próbowali animować scenki z palca i to niestety widać jak na dłoni. Ale to są jedynie niewielkie potknięcia, niemniej widać, że do hiperrealizmu trochę jeszcze aktualnym produkcjom brakuje. Czy The Quarry to dobra gra? Tak, fabularnie jest bardzo dobra. Twórcy widać, że od czasu Until Dawn bardzo okiełznali kwestię wyborów, przez co dziur logicznych jest trochę mniej. Na pewno musisz mieć świadomość, czym jest The Quarry i co kupujesz. Jest to film interaktywny, tylko bardziej film niż poprzednio. Bliżej rozgrywce do Hidden Agenda niż do Until Dawn. Uproszczenia w rozgrywce również oceniam na minus, ale jak mniemam, chodziło o zwiększenie przystępności gry dla wszystkich. Ukończenie jej zajęło mi 8,5 godziny, ale grałem dość nieśpiesznie, szukając kart tarota i oglądając wszystko, co gra ma do zaoferowania. Podejrzewam, że średnio grę można ukończyć w 7 godzin. Nie jest to dużo, ale perspektywa zagrania w grę kolejny raz z innymi wyborami jest całkiem niezła, a do tego gra może fajnie sprawdzić się na imprezach w trybie kanapowym na 7 osób, gdzie każdy steruje inną postacią. Niemniej, to największe dokonanie Supermassive Games. Ciekawi mnie, czy uniwersum The Quarry będzie rozwijane jak Until Dawn. Jest to bardzo prawdopodobne, bo historia z grą się powtarza. Until Dawn dostało gry na PlayStation VR, a The Quarry też zostało wydane w pobliżu premiery PlayStation VR 2, więc szanse na rozwój marki są dość spore. Niemniej, to nie jest gra na kilkadziesiąt godzin, ale dość szybka, w miarę intensywna i ciekawa rozgrywka w niezłej oprawie. Jeśli lubujesz się w takich grach, to nic lepszego z tego gatunku nie znajdziesz. Jeśli przeliczasz cenę na ilość grogodzin, to nie znajdziesz tutaj niestety nic dla siebie. Jednakże z mojej strony polecam.